freedom. We take the battle to them. Siemano, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie przeanalizujemy ogólnie ostatni mecz z wielkiego finału Ligi Ozyrysa. Nie będę ukrywał, dzisiaj oglądałem ten mecz. Myślałem, żeby nagrać wam filmik od razu na żywo, ale stwierdziłem, że no, czas i miejsce na to niestety nie miałem, jakby tak powiedzieć, takiej możliwości, żeby siedzieć i streamować lub też nawet zrobić z tego filmik lub też live'a. Po prostu nie udało się czasowo, lecz oglądałem ten filmik oglądałem ogólnie mecz na żywo i mogę powiedzieć wam tylko tyle, że cały ten mecz był mega mocny. Po prostu, jeżeli ktoś lubi Liga Ozyrysa, lubi Arkę Ozyrysa, to uwierzcie mi, że warto było wziąć i poświęcić tą godzinkę i oglądać ten mecz, bo powiem wam, że to, co się tutaj działo, jakie były zagrania, do tego, jak tutaj jak tutaj cała ekipa z 1.093 zagrała przeciwko GT, gdzie ja myślałem, że GT się odbije, bo jest tak ostatnio chyba, że GT tam chyba ten drugi mecz się odbijało, naprawdę zagrało mega swoim czasem te drugie mecze, lecz tutaj powiem wam szczerze, że jak oglądałem, to ja przez cały czas czułem to, że oni to mają pod kontrolą. Przesuniemy się troszeczkę dalej, żeby wam tutaj coś pokazać innego. Oczywiście filmiki się będą ładować. A jednak nie jest tak źle z tym ładowaniem. Aha, tutaj dopiero się zaczęło, wyszli oczywiście, to przesuniemy się troszeczkę dalej. Ale widać od początku, jak 1.093 grało ten mecz i 1.093 z 1.960 był bardzo podobny, mogę powiedzieć, do ostatniego, gdzie grali. Powiem wam, że też było tak, że przejmowali swoje, jakby tak powiedzieć, ołtarze, potem oczywiście się bili w balach, defowali, walczyli w open fieldzie przy arkach, czy też korzystali z różnych taktyk. Tutaj tak samo macie, jak przez cały czas cisną, jakby tak powiedzieć, w openie. Nie wiem, czy widzicie, ale przez całe to KVK, czy przez całą tą arkę, źle powiedziałem, wybaczcie, jest widoczny Herman jako pierwszym dowódca, Zdeliangis jako drugi. Też jest bardzo tutaj często widywana Joanna jako pierwszy dowódca. I powiem wam, że ja już takie rozwiązania widzę już od jakiegoś czasu w Lidze Ozyrysa, bo ja sobie od jakiegoś czasu śledzę. Ogólnie ta Liga Ozyrysa tutaj, nie będę ukrywał, wygląda naprawdę kozacko, jeżeli chodzi o różnorodność zagrań i jeżeli chodzi o też to, co wiadomo wprowadziła troszeczkę wcześniej, czyli wprowadziła to, że wprowadziła, wiecie, te nowe umiejętności, bo kiedy Liga się Ozyrysa miała tam zacząć, to wprowadzili, jak dobrze pamiętam, te nowe umiejętności, które naprawdę to robią tą grę ciekawszą. I ogólnie tutaj, jak możecie zobaczyć na samym starcie przy paru minutach od walki, przy 10 w sumie 10 minutach, no to GT tutaj zaczęło mi naprawdę wszystko pod kontrolą, lecz to, co zrobiło potem po prostu 9-3, no w pewnym momencie naprawdę uważałem, że idą albo na równi, albo po prostu mają taki full control. Bo jak tutaj widzicie, za chwilkę będzie chyba pierwsza arka i tutaj panowie z 1.093 się wybierają już po nią. Troszkę przewiniemy, żebyście mogli zobaczyć tutaj, po ile to przewija. Jeden suwak, o 25 sekund gdzieś. Jak widzicie, tutaj jest takimi punktami zwrotnymi najbardziej to są te ołtarze niebios, no bo jeżeli posiadacie więcej, no to one dają najwięcej punktów, jak i jedna, tak i druga strona. Tutaj na początku było tak, że oni dość równo grali przeciwko sobie, no i zaczęła się oczywiście zabawa z arkami, prawda? No tak, to widzicie w tym momencie samo 0.93 ma 590 punktów na minutę, a 1.960 ma 440. Oczywiście idą tutaj buffy klasyczne, które większość królestw wykorzystywała w tych lidze. Też jeżeli chodzi o zebranie, szybsze zbieranie, zdobywanie punktów, czy też tutaj mamy to chyba to było spopielenie. Mogę się mylić. Zapylenie, przepraszam. No widzicie, pełna energii też rzeczywiście użyte.
No i tak tutaj widzicie, no 0930, no idą po arkę z 1960. Tak, przewiniemy sobie, zobaczymy jak tutaj walki pierwsze były. Mamy parę sekund przewijania. Znaczy, no mi się zdaje, że no, jest tego dużo. O, poszło też AOE takie spowolnienie i też ten double damage. Dobrze, nabija, no, coś tam nabija. No jak tutaj widzicie, ten bal jest w miarę taki wyrównany, jak możecie zobaczyć sobie z góry, gdzie chociaż z taką minimalną, może stale byśmy wskazywali na 1,93, lecz jak widzicie, ten smutny guziek góra-dół idzie naprawdę, no tu i tu porówni. Arka jest, no ale pierwsze bal, wiadomo, walczymy już bardziej tak, powiedzmy, kto po prostu, który bal po prostu drugi przezwycięży. Oczywiście jak tam gracze grają. No widzicie, GT zaczynało tutaj cisnąć to już 1,093, jeżeli chodzi o punkty. Troszkę zyskali na przewadze, bo jak widzicie, no to tutaj tą stronę, jakby tak powiedzieć, już im tutaj zaczęli odbijać, a Arka dalej jest, nie, już była skręcona raz, ale teraz się nie udało. No ale jak tutaj zobaczycie, no to 1,093 tego bala wygrywa i przejmują pierwszą arkę. Więc nawet odpuszczając tam troszeczkę pewnie w game planie niektóre ołtarze, no stwierdzili, że wezmą tą pierwszą arkę. To przewiniemy. Arka Ozyrysa idzie od razu, czy... Nie, Arka Ozyrysa jest stopowana, czyli to, co klasycznie robi się, czyli stopujemy tą arkę, czekamy i oddajemy ją praktycznie na samym końcu. Tutaj będziemy mieli gdzieś 11 minut czekania, no chyba że zaczną tutaj coś robić, jakieś dywersje, żeby tego VJK pojechać. Lecz teraz mają czas na to, żeby odbijać inne ołtarze i zarazem, jeżeli oni odbijają inne ołtarze, no to też mają ten komfort, że mamy tą arkę, mamy te 10-11 minut, nawet może więcej, bo ja to przewinąłem. Mamy czas na to, żeby bardziej się skupić na tych walkach, jeżeli chodzi o no, ołtarze, zacząć zdobywać tam punkty, a arkę oddamy po prostu w naszym takim, wiecie, najlepszym momencie, bo potem i tak mamy kolejne tam chyba, jak dobrze pamiętam, 8 minut, mogę się mylić, gdzie będziemy znowu mogli się jakby zebrać na środku i cisnąć, prawda? I tak jak tutaj widzicie, no teraz tutaj mają Eleonorę i jak widzicie ta Eleonora z Herakluszem, chyba dobrze mówię, to chyba jest Heraklusz, mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak mi się wydaje, że to jest Eleonora z Herakluszem, na pewno to nie jest Jan Ziszka, o którym tam, jakby tak powiedzieć, król z 3202 ostatnio mi wspominał, że to byłby dobry setup na garnizon. Chociaż ja tam uważam, że ta Eleonora z Herakluszem mi się zdaje, że lepsze jakby to są takim defensywnym dowódcami, jeżeli chodzi o takie, wiecie, przełęcze, arki właśnie, że to im lepiej to wygląda, lecz jak widzicie, no, w tym momencie GT ma przewagę, jeżeli chodzi o punkty. Lecz z biegiem czasu to zacznie się to pomalutku zmieniać. Jak widzicie, oczywiście palą co chwilę te umiejętności nowe, jeżeli chodzi o zbieranie, dobrze mówię? Tak, pełna energii umiejętność pełna energii przez cały czas jest odpalana. No ale gdzie GT tutaj zaczęło bardzo cisnąć i też jak stracili jedno, odbijają drugie i przez cały czas zachowują te punkty. Przypuszczam, że w pewnym momencie się tak to zmieni, że kiedy będą dawać arkę, to będą robić większego pusha, bo już tak widzicie tutaj ołtarz niebios spróbują ściągnąć, lecz pytanie, czy to się im uda, ponieważ tutaj też jest słab. Tu widzimy, że idzie Rally Ashura, pana Mr. Go 980, aha, to idzie na kaplicę życia, czyli coś, co było, o, tu mamy dostęp do raport z bitwy, okej. Tutaj jakiś raport z bitwy, Eleonora Heraklusz, tak jak mówiłem, no dla mnie naprawdę mocny marsz w tym momencie kawalerii. Tu też jest Eleonora Heraklusz. Tu będzie Rally Ashur, Banipal Henryk. Zaraz zobaczymy. To mogło się mylić, ale raczej tak, bo większość ludzi gra tak.
Punktowo, jak widzicie, już 93 ma tyle samo punktów, co 1,960, więc są bardzo blisko siebie. Ale tak widzicie, no tu jest Eleonorka, która jest, będzie trzymała to bardzo mocno i nie da się jakby tak pokonać, tym bardziej Ashur z Henry tutaj robią rally, lecz tak widzicie, Ashur jest wspierany też innymi kontami, T5, które robią Swarma, ale znowu z drugiej strony Eleonora to jest bardzo dobrze uzupełniana, jeżeli chodzi o garnizon. Da radę to jeszcze wybronić, zobaczymy, czy to padnie, bo jest taka możliwość, że to zaraz padnie. Pamiętajcie, że Eleonora nie jest takim typowym też dowódcą, który wytrzymuje bardzo mocno Swarma. Ale tutaj mamy Ashura i mamy Swarma, więc robi się ciekawie. Eleonora dalej się trzyma, Ashur jest też swarmowany. Swarm idzie tu i tu. Ok, Ashura ściągnęli, Eleonora uratowana. Raczej tutaj tego już nie przejmą, przejdźmy sobie dalej. Jak zobaczycie, tutaj już odzyskali kolejną kaplicę wojny. Jednak to stracili? Aha, czy jednak tutaj ten Swarm pomógł? Teraz pytanie, czy chłopaki tu sobie dadzą 9 radę? Tak, bo tam jest Ksiągiu, więc spokojnie sobie powinni dać radę zaraz z przejęciem tego. Tak, pójdzie szybki Swarm. O, widzicie? Herman z Deliang. Typioliu. Huo chyba z Williamem? Chyba tak. No ale widzicie, te punkty, nie jest taka duża różnica. Arka dalej jest trzymana, czyli tak jak wam mówiłem, do końca zostanie ona pewnie dopiero gdzieś tam odłożona, tak? Poczekam, przewiniemy sobie, czy areczka jeszcze tam się trzymała. Szkoda, że ten suwak nie jest taki prostszy, wiecie? Okej. Gdzieś tutaj może będziemy widzieć, czy już arka została oddana. 2 minuty do końca, arka chyba dalej tam się trzyma. Lecz, nieco milion gdzieś przewagi, że nie 1 000 000 przewagi, to nie jest dużo, jeżeli chodzi o arkę. Jeżeli chodzi o arkę Ozyrysa, tutaj widzicie, że Paujotka jeszcze czeka, czy pewnie odda na ostatnich sekundach. Powinien do 30 minuty gdzieś, czy już w połowy. Tak, dalej trzyma to. Chyba tego jednak nie oddał, czy oddaje na samym końcu. Oni to wiadomo też mają wyliczone, wiecie, punktowo. Teraz jak oddadzą, to wyjdą na taką równię. Ale teraz jak widzicie punktowo, no to znowu 1,093 zaczyna przeważać. Zaczyna przeważać i zaczyna sobie chyba gdzieś od tego momentu budować taką super przewagę między właśnie oddali arkę na ostatnich sekundach, czyli zobaczcie, mają punkty, mają przewagę w punktach, oczywiście, jeżeli chodzi o ołtarze, oddadzą arkę, arka kolejna się pojawi tutaj za 8 minut, no ponad 8 minut, więc teraz 8 minut, do tego trzymamy nasze budynki i już 1,093 buduje sobie przewagę, którą normalnie byśmy nie przypuszczali, że ona jest, prawda? Że tutaj to będzie naprawdę potem ciężko to nadrobić. Lecz zobaczcie, z biegiem czasu, jak przewijemy sobie trochę do przodu, widzicie, już jest przewaga taka prawie 3000. Weźmy dalej. Po pewnym momencie po prostu już 1,093 zaczął tak grać, że bardziej się na budynkach, te arki aż tak bardzo dużego fokusu nie miało, jak na nich oczywiście. O, tu macie też przykład, gdzie tam się biją, ale ten bal ich jest dużo mniejszy. Tu pamiętam, że właśnie to było odpalone te leczenie. Ja myślałem w pewnym momencie, jak była ta arka, ja wam tylko cofnę, jeżeli będę mógł, żebyście zobaczyli, o co mi tu chodzi, bo w pewnym momencie odpalili sneaky tactic, dobrze mówię, tak żeby jakby tak zajść. Teraz zobaczymy, czy to w tym momencie, bo mogę się też rzeczywiście pomylić. Nie, jeszcze nie. Sneaky Tactic było... Tak mi się zdaje, że było odpalane tutaj razem z tym zapyleniem, ale mogę się mylić, bo oni w pewnym momencie wyszli, jakby tak powiedzieć, jako niewidoczni wyszli tutaj w 1,960,
Jak widzicie, są właśnie niewidoczni, arka się pojawia, no i zaczyna się zabawa, gdzie się cisną nawzajem, jeżeli chodziło właśnie o tą arkę Ozyrysa, lecz patrzcie, przez cały czas 590 punktów na plus ma 1,93 i powiem wam, że już w tym momencie naprawdę oni widać, że wyglądają lepiej, nawet jak ta arka tutaj, co widzicie. Musimy cofnąć do przodu. Właśnie ten syknik i takiej taktyki, który odpalili, a ja to przewinąłem. Mój błąd. Mogliście to zobaczyć wcześniej troszeczkę. Ja chcę trochę przesunąć do przodu, żebyście mieli też wgląd w to, co tu się działo. Internety od Lille zawodzą. No i tu już były takie walki, oni chyba już tą arkę oddali. Tak, arka była oddana. Więc kolejna się pojawia, to już tam będzie wiadomo indywidualnie, ale punktowo dalej 1,093 wygląda. Powiem, że ogólnie do końca pierwszej KVK to wyglądało tak, że 1,960 pamiętam chyba, że miał arkę. To była chyba ta trzecia arka, czy czwarta. O, właśnie tutaj i tutaj długo walczyli, żeby oni tej arki nie donieśli, już zaczęli troszeczkę bardziej padać. Więc GTN przejęło ten temat i oddało tą flagę. Tę flagę arkę, przepraszam, bo to już wtedy późna godzina jest. I to naładuje i... Tutaj widzicie, oni bardzo skupiają się na tym, żeby atakować te ołtarze po boku, bo one dają najwięcej punktów. Po prostu. Nie ma co dywagować, ale dalej punktowo w tym momencie jest na równi, nie? I minimalną przewagę ma 1,093. Ale widać, że mają tą przewagę. Naprawdę widać, że mają. Troszeczkę jeszcze co. Jak widzicie, marsz Joanny z Newskim to jest standard tutaj na arce Ozyrysa. No i tak, mamy 8 minut do końca kawałka, 4 do końca arki. Z tego co pamiętam, to 1,960 oddało arkę. Lecz przez cały czas te punkty, teraz był taki przełomowy 740 do tego, ponieważ chyba stracili, nie, tego nie stracili. Ale punktowo wychodzą lepiej. No niestety mi coś gardle boli. I jak widzicie, no automatycznie ołtarz ten tutaj, na którym zależy, jest atakowany, też jest broniony dość mocno. Mamy ostatnie 7 minut walki, gdzie no 1,960 wygrywa taktycznie. Punktowo też zostali troszeczkę lepiej, moim zdaniem, ograni w paru miejscach. Że jak sobie przejdziemy tutaj dalej, przejdę do momentu, gdzie arkę mają i jak tam ratują sytuację, bo to było tak bardzo fajne zagranie. Ale widzicie, no punktowo 1,960 jest w takim tyle. 1,093 widać, że są bardzo mocną KD. Zobaczmy sobie. Tutaj będę miał na koniec 2 ostatnie minuty. To jeszcze możemy sobie przeanalizować. Tak, to jest arka Ozyrysa. Jak widzicie, oni z tą arką Ozyrysa starają się dojść jeszcze do innego miejsca. W pewnym momencie też, jak widzicie, zmienili miejsce, gdzie mieli iść. Zaczęli się zbliżać prawej strony. Już kaplica wojny została wybroniona. Tak, tak. Też GT tutaj robiło ogień. I możecie zobaczyć wybitna strategia. Czyli w tym momencie z tego miejsca, gdzie się wszystkie dobre marsze zebrały, noszą marsze w to miejsce przed. To zostało idealnie taktycznie narzucone, czyli idealnie w tych paru sekundach, kiedy ten wir się pojawia. I oni od razu idą w 1,960, jeżeli chodzi o ich flag targetera. Od razu. Do tego oczywiście mają odpalone zapylenie chyba, jak dobrze pamiętam, bo widzę, że tu zapylenie jest. No i
zdobywają arkę. No i ale ta arka i tak zostaje jakby tak potem dostarczona, ale troszeczkę później, bo punktowo i jeżeli chodzi o samo to założenie taktyczne, oni 1.093 było na to moim zdaniem przygotowane, bo ta arka daje 4000 punktów, lecz oni też mieli przygotowaną opcję z zbieraniem, jakby tak co do sekundy wyliczone, jeżeli chodzi o zbiory i to też dało im dodatkowe punkty, więc cieszyć się, tylko jak tutaj chłopakom dobrze idzie. Naprawdę to jest bardzo dobre KVK, więc jeżeli ktoś z was kiedyś by chciał tutaj sobie to obejrzeć, albo jak kto gra, to warto te Ligi Ozyrysa, przepraszam, mieszam cały czas KVK z Ligą Ozyrysa, żeby mogli sobie przejrzeć, jak niektórzy grają, bo naprawdę tu widać bardzo dużego skilla, widać bardzo dużo ogar taktyczny, jeżeli chodzi o to dane królestwo, więc nawet jeżeli oni teraz arkę oddają, mają 34 punkty, poszło lub też pójdzie zbieranie. Nie, pójdzie jeszcze zbieranie, albo już poszło. Tak, chyba już poszło. A, zapasy były odpalone. No, więc możecie zobaczyć, że tutaj to już ten temat się kończy. 1-0-10-3 wygrywa KVK, przepraszam, wygrywa Arkę Ozyrysa. KVK niestety przegrali. Wygrywa Arkę Ozyrysa i no co tu dużo mówić. Mieli moim zdaniem dużo pod kontrolą. Było blisko w paru momentach, ale mieli też dużą kontrolę. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że słuchaliście tak długo filmiku o Lidze Ozyrysa, lecz ten finał się należał do rozpatrzenia i do nagrania oddzielnego filmiku, więc dzięki wielkie, że jeszcze raz że jesteście. Trzymajcie się, bye, hej.